Nazywam się Robert Konieczny, jestem architektem. Można powiedzieć, że bardzo ambitnym architektem. Niespełna 20 lat temu, a może już 20 lat temu, założyłem pracownię, która się nazywa KWK Promes. I cel zawsze jest ten sam. Każdy projekt musi być naprawdę dobry, niepowtarzalny, ambitny, jedyny. Sobie powiedziałem kiedyś coś takiego, że na samym początku tej drogi, że chciałbym się ścigać z całym światem, nawet jeżeli ten świat o tym nie wie, bo miałem też głęboką świadomość tego, gdzie żyję, gdzie jestem i że oczy architektonicznego świata wcale na nasz kraj nie są zwrócone, ale pomyślałem, być może bardzo naiwnie, być może nie, że jeżeli się czegoś bardzo chce i bardzo się w coś wierzy, to można to odmienić. Można to odwrócić. Początki wcale nie były łatwe, bo zanim w ogóle zostałem architektem, tak naprawdę nie wiedziałem, co chcę w życiu robić. Kiedyś gdzieś moją wielką pasją był sport. Byłem szermierzem. Byłem później piłkarzem, bo obejrzałem mundial w 1982 roku. Zobaczyłem Bońka, Buncola, sukces naszej drużyny i z tego szermierza zmieniłem się w piłkarza. Do szermierki miałem talent, do piłki nie, ale wtedy tego nie rozumiałem. Ale generalnie miałem pasję jakąś. Miałem pasję, którą mocno realizowałem i starałem się być najlepszym. Marzyłem o tym, żeby być piłkarzem w kadrze, który będzie na Mistrzostwach Świata. Oczywiście to było niemożliwe z racji tego braku talentu. Na szczęście los jakoś tym wszystkim tak pokierował, że trafiłem na architekturę. To sam nie wiem też, czy to był przypadek, czy nie przypadek, bo jak patrzę na to wszystko z perspektywy czasu, to jest wręcz szokujące dla mnie, że to wszystko się tak poukładało. Ale kiedy się znalazłem na tej architekturze, to szybko zrozumiałem, że to jest miejsce, że to jest zawód dla mnie. Nawet słowo zawód nie jest odpowiednie, dlatego że to jest moją pasją. Czymś, co bardzo lubię robić. Jak to się mówi, jak coś bardzo lubisz, to do pracy idziesz z przyjemnością. Nawet nie traktujesz tego jako pracę, po prostu traktujesz jako przyjemne zajęcie. Początki oczywiście były bardzo trudne. Chociaż może zanim powiem o tych trudnych początkach, cofnę się jeszcze bardziej wstecz do studiów. Bo studia to przyjemny czas, człowiek jeszcze może poszaleć, realizować jakieś swoje fantazje w postaci projektów. I tak też było. Ale ja już wtedy czułem, że chcę czegoś więcej. Nie chcę robić tylko programu szkolnego, który zresztą robiłem w sposób bardzo nietypowy, bo studiowałem w taki sposób, że zajmowałem się tylko tym, co mi odpowiada. A resztę rzeczy, które mnie jakoś tam nudziły albo traktowałem je, że to trzeba zrobić potem, dosłownie robiłem potem. To znaczy zdałem je już na ostatnim roku, tak żeby to wszystko zaliczyć. A zajmowałem się głównie projektowaniem. I to nie tylko takim, które było narzucone przez szkołę, takim standardowym programem, ale startowałem w konkursach międzynarodowych, które mnie bardzo dużo nauczyły. Zarówno przegrane, jak i wygrane. I mimo, że tych wygranych było więcej, to jak patrzę z perspektywy czasu, najbardziej cenne były porażki. Bo one pozwalały układać mi w głowie, albo porządkowały mi to wszystko jakoś w głowie, co zrobiłem źle, dlaczego powinno się robić tak, a nie inaczej. I wtedy jeżeli się wyciąga właściwe wnioski, można się rozwijać i iść dalej. Kiedy skończyłem studia i wkroczyłem już w to dorosłe życie zawodowe, bardzo szybko zrozumiałem jedną rzecz, że architekt czy architektura to nie jest zawód tylko i wyłącznie usługowy. Że rola architekta polega na tym, żeby uświadamiać klientów, żeby nie projektować tylko i wyłącznie w taki sposób, że wysłuchuję ich życzeń i przekładam to mechanicznie na papier, czy na kalkę, czy już w tej chwili do komputera, ale żeby przetwarzać ich życzenia na coś dobrego, bo przecież oni się na tym nie znają. To nie klient kształtuje przestrzeń. To nie ludzie powinni projektować, tylko ludzie powinni się zwracać z życzeniami do architekta. Architekt musi przetwarzać, zmieniać to na coś wartościowego, dobrego, w czym się będą dobrze czuli, ale druga rzecz, z czym też się będą dobrze czuli ich sąsiedzi.
Bo każda rzecz, którą budujemy, nawet dla kogoś prywatnego, jest własnością wspólną, bo to już widzą wszyscy i to jest bardzo odpowiedzialne działanie. Na początku wcale nie było tak łatwo, bo przychodzili do mnie zupełnie nieświadomi klienci, z którymi w pewnym sensie bardzo musiałem się męczyć, żeby doprowadzić coś do takiego stanu, który był dla mnie zadowalający, a potem, jak się okazywało, też dla nich. Ale też dzięki temu mogę dzisiaj robić to, co robię i mam klientów bardzo świadomych i życzyłbym sobie, żebyśmy wszyscy takich mieli, ale to od architektów zależy, czy ci klienci tacy będą.